jasne. Gdzie jest ten patolog? No ale co, będziemy mieć wyniki DNA, no to poznamy właściciela. Albo właścicielkę. Jak właścicielka? No, to mógł być narząd pani Zofii. Czyli co, ofiara była w trakcie tranzycji? W trakcie czego? Tranzycji. Procesu dopasowywania swoich cech fizycznych. Fryzury, sylwetki, ubioru, do odbioru społecznego płci, z którą się utożsamiasz. W sensie zmieniało płeć. Poddawała ją korekcie. Dobra. Sorry, kurde. Co mamy? 36-letnia nauczycielka Zofia Czajka przechodziła tranzycję płci. Najprawdopodobniej napastnik odciął jej penisa, udławił ją nim, powodując tym samym uduszenie. Dobra Polska. A tak serio, co mamy? Rafał, właśnie to, co powiedziałam. No to kurwa, gdzie jest patolog? No właśnie, gdzie jest patolog? Kto znalazł ciało? Sąsiadka. Przyszła po kota. Denatka nie otwierała, więc nacisnęła klamkę. Weszła do środka. Gadałaś już z nią? Nie, jeszcze nie. To leć, ja się tu rozejrzę. Proszę mi powiedzieć, czy pani Zofia miała z kimś jakieś problemy? Nic mi o tym nie wiadomo. No raczej na nic i na nikogo nie narzekała. No, czasami na pracę. No ale który nauczyciel teraz, proszę pani, nie narzeka? A pani Zofia była raczej towarzyską osobą, czy nie? Może miała z kimś jakieś bliższe relacje? Że co? Że niby jakiś kochanek? Nie. Ona to taka raczej samotniczka była. A nie wspominała o jakichś znajomych? Może rodzinie? Nie. A wiedziała pani, że była w trakcie korekty płci? Że co? Że jakże? To znaczy, że ona kiedyś była chłopem? Tak, ale czuła się kobietą i chciała nią zostać. Matko Przenajświętsza. Ja nic nie wiedziałam. No ona tak ładnie potrafiła się ubrać. No, takie pyszne ciasta robiła. No, wprowadziła się dopiero rok temu. Nie jest nie była z Gorczaka. A wie pani, skąd przyjechała? Nie. Dobrze, jeśli jeszcze sobie coś pani przypomni, to proszę do mnie dzwonić, dobrze? Dobrze, Dobrze, każda informacja będzie ważna. dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. I co? No, u mnie właściwie nic, a u was? No, u nas podobnie. Sprawdziłem szafkę nocną. Nic nie wskazuje na jakieś bujne życie uczuciowe albo erotyczne. Znalazłem telefon i laptopa. Dobra, sprawdzimy na komisariacie. No ja też przyjrzałam trochę wcześniej i nie widziałam tutaj żadnych zdjęć rodzinnych, albumów z dzieciństwa, nic. Tak jakby kobieta w ogóle nie istniała przed przeprowadzką na Gorczak. Trzeba będzie popytać w szkole. Może tam komuś podpadła. Zajmiesz się tym? A ty? Ja mam tu co robić. Rozpytam innych sąsiadów, pogonię patologa, żeby nam jak najszybciej sprawdził ciało pod kątem obcych śladów biologicznych. Okej. Mam jeszcze tę inną sprawę. Jaką sprawę? Tej od stołecznych kryminalnych w sprawie handlu kradzionymi dokumentami. Wygląda na to, że źródło jest na Gorszaku. O, grubo. To co, liczysz na premię? Raczej na przeniesienie. Szlak mnie trafia, że zrezygnowałem z tego Krakowa. No może jeszcze jest aktualne. Nie jest. Proponują mi same zadupia. Komisarz, no, co na zadupiu, no nie widzę tego. No, bingo Wolska. Dobra, daj mi znać, jak się dowiesz czegoś w tej szkole. No okej. Pani Zofia Czajka miała być dzisiaj w pracy, tak? Oczywiście. Nawet się zdziwiłem, że nie przyszła, że nie zadzwoniła. Próbowałem się do niej dodzwonić, ale ma wyłączony telefon. Ale nie zaskoczyło to pana na tyle, żeby to zgłosić? Zaskoczyło. Nawet
Ale pomyślałem sobie, że z drugiej strony każdemu może się zdarzyć, a te dzieciaki wcale płakać nie będą, że je ominął jeden polski. Chryste, ja będę musiał powiadomić grono nauczycielskie i uczniów. Z tym niech się pan wstrzyma, dobrze? Będę chciała jeszcze przepytać nauczycieli. A proszę mi powiedzieć, pani Zofia, jaką ona była nauczycielką? Uczniowie ją lubili? Nie wszyscy, wiadomo. Była surowa, ale sprawiedliwa. A może jest ktoś, kto szczególnie jej nie lubił? W 3. klasie jest taka Nadia Lubuś. Inteligentna, ale z góry do dołu same pały. Agresywna, pyskata. No, pani Zofia miała z nią na pieńku, głównie dlatego, że postanowiła sobie wyprowadzić tę smarkatą na ludzi. A to źle? Idea piękna. Ale to jest beznadziejny przypadek. Ja to tłumaczyłem pani Zofii, ale ona nie chciała słuchać. No dobrze, a ta uczennica jest dzisiaj w szkole może? Moment. Jest... powinna być. Jej klasa ma w tej chwili biologię. Aha, dobrze, chciałabym z nią porozmawiać. Oczywiście w obecności pana bądź psychologa szkolnego. Tak, tak. Proszę za mną. Kurwa, glina? A po co? Nadia, Stary babsko znowu od Polaka na mnie nadaje? Że co tym razem? pani dzielnicowa chce ci po prostu zadać kilka pytań. Bo... Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda wasza relacja. Twoja i pani Zofii Czajki od polskiego. Jakby to powiedział Mickiewicz. Chujowo. Zachowuj się, pani Zofia Czajka nie żyje. Znaczy... Stare babsko nie żyje? No to sztos. Jezus Maria, Nadia, jak ty się zachowujesz? Należy się szacunek. Na mój szacunek sobie nie zasłużyła. Czepiała się o wszystko. No ostatnio nawet ze mną do kibla poszła. Poszła do toalety za tobą? Po co? A bo ja wiem, jebnięta jakaś. Zaczęła mnie szarpać bez powodu. Bez powodu. No bez, ale najwidoczniej nie tylko mnie tak wkurwiała, skoro się w końcu doigrała. Doigrała się, mówisz? Doigrała się, bo co? Bo czepiała się? Czy za to kim była? A kim była? Wredną pizdą. Co robiłaś wczoraj wieczorem? A co ja mogłam robić? Polonistkę mordowałam. Za bardzo lubię pana Tadeusza. To wszystko? Czy będzie pani mnie jeszcze czymś zanudzać? Na razie to wszystko. Widzi pani, z czym my tu mamy do czynienia? Nic na nią nie działa. Robi, co chce. Zastanawiam się, czy pani Zofia Czajka poszłaby za uczennicą do toalety bez powodu. Że oczywiście, że był powód. Narkotyki. Nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie były jakieś zgłoszenia z tej szkoły dotyczące narkotyków. Wyglądało na to, że dyrektor dla świętego spokoju po prostu tego nie zgłaszał. Najgorsze jest to, że mogło to mieć związek ze śmiercią tej nauczycielki. A jak zabójstwo? Skuteczne. Jeziorec Gorczaka w formie. Wykazali się wyobraźnią? Ta, nawet sobie nie wyobrażasz. Nie. Ale już pozamiatałeś. Sprawa jest w toku. A ty co, CV przeglądasz? Asystenta sobie szukasz? Co, będzie ci te strony w krzyżówkach przewraca? Ołóweczek ci zatemperuje? O, może być nawet ten kubek od środka wyczyści. Przysługę koledze robię. Interes mu dobrze idzie. Szuka kogoś na kasę do sklepu. No a na Gorczaku co drugi z zawiasami lata, no to sprawdzam w naszej bazie, czy można któremuś zaufać. No tak, no bo ty przecież nie masz tu nic do roboty, nie? No, dokładnie. Czyli jeszcze raz, pani Zofia Czajka przyłapała uczennicę na zażywaniu narkotyków na terenie szkoły. Przyłapała Nadię, jak wciągała amfetaminę. Wezwaliśmy rodziców, przyszedł tylko jej ojciec. Był wściekły jak diabli.
No, to nie jest dziwne. Jego córka zażywała narkotyki. Ale nie na córkę. A na Zośkę był wściekły. Zastraszał ją, groził policją i kuratorium. Mówił, że napisze, jak to ona zaatakowała uczennicę bez powodu. On bronił córki? Przecież to jest jasne, że to jest kłamstwo i zaraz wyjdzie na jaw. Były jakieś dowody chyba zażywania amfetaminy, prawda? Widzi pani, ten ojciec Nadii to nie jest typ człowieka, który walczy na oficjalne pisma. Każdy się boi o swój kark, a już jak go spotyka... Dobrze, wie pan co, ja sobie po prostu spiszę dane tej rodziny później. A teraz chciałabym jeszcze porozmawiać z którymś z nauczycieli. Czy pani Zofia Czajka, ona się przyjaźniła może z kimś z grona nauczycielskiego? Nie zauważyłem. Trzymała się raczej z boku. Cały swój wolny czas poświęcała dzieciakom. A czy wie pan coś o jej przeszłości? Była pewna tajemnica. Nie powiedziałem tego nikomu, ale widzę, że pani dzielnicowa już wie. Wiedziałem od początku. W jej papierach widniało kiedyś męskie imię. Nie miałem pojęcia, co o tym myśleć, ale była świetną nauczycielką i wspaniale poradziła sobie w rozmowie kwalifikacyjnej. A przy stawkach, które mogę zaoferować, to nie mogę wybrzydzać. Taki kandydat, dobry kandydat jest na wagę złota. Jasne, a ktoś jeszcze wiedział o tym? Nie. Mówiła, że od momentu, kiedy jej rodzice zginęli w wypadku, już nie miała oporów, żeby oficjalnie zmienić imię w urzędzie. Była przed ostatnim etapem korekty płci. Przez lata przyjmowała hormony pod opieką lekarzy i psychologa. Dobrze, będę potrzebowała jej teczki osobowej. Przyniosę ją pani z gabinetu, to może chwilę potrwać. To może w tym czasie jeszcze porozmawiam z którymś z nauczycieli, dobrze? Dobrze. O! Krzysztof, I przed nawias, pamiętaj. Zawsze przed nawias. dobrze, że cię widzę. Pani sierżant, zadać kilka pytań. Chcę rozmawiać ze wszystkimi. Tak. Dzień dobry, sierżant Karolina Wolska. Zostawiam państwa. Pan tutaj uczy czego? Matematyki, Krzysztof Wrzosek. No ja słyszałem, co się stało, że pani Czajka nie żyje. Nie znałem jej za dobrze, ale to jest, no, szokujące. Ale co to znaczy, że nie znał jej pan zbyt dobrze? No to, że dosłownie kilka słów tam zamieniliśmy i no nie mieliśmy wspólnych tematów. Czyli nie będzie mi pan w stanie coś więcej o niej opowiedzieć? No może tyle, że ponoć miała dobry kontakt tutaj z tymi dzieciakami. A wiedział pan, że pani Zofia była... Transem. Przecież to było widać. Znaczy, ja nie wnikam, ale ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Takich... Myśli pani, że to dlatego to jej się stało? Dobrze, a słyszał pan o tej aferze z uczennicą i amfetaminą? Ha, cała szkoła słyszała. Ale z statuśkiem tej dziewczyny to bym lepiej nie zadzierał. A co to znaczy? No, w tamtym roku chciałem postawić jej pałę na semestr, to ludzie jej ojca spalili mi przez to samochód. No, to dodałem sobie potem 2 do 2 i się nie wychylam, a gówniara mało mnie truje. Ale nie zgłosił pan tego do nas na komisariat? A co by to dało? Nie no, serio? Dzieją się tutaj przestępstwa, narkotyki, podpalenie, a wy w ogóle nie reagujecie? Pani chyba nie jest z Gorczaka. Pożyje tu pani trochę, to pani zobaczy. Proszę pana, ja się urodziłam na Gorczaku. W policji jestem od 2 lat. Naprawdę? Przymykacie na to wszystko oczy? Wyglądało na to, że pojawił się poważny trop do zbadania. Najwyraźniej ojciec tej nastolatki był zdolny do wszystkiego. Pytanie tylko, czy do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem też? Sławek, siedzisz w tej bazie danych cały dzień. Weź mi wywęż jednego trufla, co? Co? Szukam informatora, pseudonim Miazga. Jazga. No, kontakt, który mam, jest nieaktywny, a facet się zapadł pod ziemię. Nie wiesz, kto ostatnio miał z nim do czynienia? Wiem. Komisarz Rychlik. Ale to już dobrych kilka tygodni temu.
Dobra, zadzwonię do niej. Sławeczku? A to jest zbieg okoliczności? Czy rozdzielone w dzieciństwie bliźniaki? O cholera. Temu najlepiej z CV patrzyło. Dzięki za spostrzegawczość. Później sam bym na to wpadł. Cię przesłuchiwały psy? Co ty znowu odwaliłaś, co? Powiedz, mało ci? Ale ja nic, przysięgam. To baba od Polaka chodziło. Mać, mam z tobą cały czas problemy, rozumiesz? To gówniaro jedna? Cały czas! Co ty znowu odwaliłaś? Człowieku, puść ją! Co tu się dzieje? Co pan robi? Gadam z własną córką, nie wolno? Tak? Zawsze pan tak gada z własną córką? Tak? Zawsze tak gadam z własną córką. Sierżant Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Proszę pańskie dokumenty. A z jakiego niby powodu? Z takiego, że stosuje pan przemoc w stosunku do małoletniej. A coś mi się wydaje, że jak pana przeszukam, to uda mi się jeszcze coś znaleźć. No. Szukaj. Co pan robił wczoraj wieczorem? No co cię to obchodzi? Nie jesteśmy na ty, trochę szacunku. Tata, baba od Polaka ktoś zajebał. No, słyszałem już. Babok pieprzony. Z własnym chujem w zębach zdechł, nie? Skąd zna pan informacje na temat śledztwa? Nie upublicznialiśmy tego. Szanowna pani dzielnicowa, nie wolno mi ujawniać swoich źródeł. Aha. W takim razie zapraszam do radiowozu. Może w naszym lokalu. Troszeczkę panu się język rozwiąza. Panią również zapraszam. Ja? Tak. A z jakiej racji? Zapraszam. Chodź, córuś. Nie bój się, tak gówno na nas mają. Nie skaczesz z radości na mój widok. Czego chcesz? Już sam twój telefon zepsuł mi humor na cały dzień. Gadaj szybko, bo nie mam czasu. Dobra, to będzie krótko i na temat. Kto na Gorczaku handluje lipnymi dokumentami? Już raz mi, kurwa, nogi połamali za kapowanie psiarni. Daj mi żyć, człowieku. Płaczę nad twoim losem zasranym. Mów. Nie mogę, kurwa. Chcę o własnych siłach do sklepu po fajki chodzić. Kurwa! Chcę te nazwiska. Nikt się nie dowie, że mam je od ciebie. A jak nie, to tak cię kurwa załatwię, że już cię nie poskładają, rozumiesz? Wypierdalaj. Co jest? Zgarnęłam podejrzanego. Przyjdziesz go przesłuchać? Ta. Będę za 10 minut. Wacław Lubuś miał u nas kartotekę. Nawet już swoje odsiedział kilka lat temu za pobicie z trwałym uszkodzeniem ciała. Czuł się na Gorczaku kimś, bo miał hurtownię z alkoholem. Czyli robił deale z grubymi rybami. Nie miał alibi, za to miał motyw i sposobność, żeby szukać zemsty na zamordowanej nauczycielce. Nie zabiłem. Jej! Ja jej też nie zabiłem. Kręciłeś się po kamienicy denatki. Po co? Poszedłem tam powiedzieć jej, żeby odpierdoliła się od mojej Nadii. Dziecko mi stresuje. Wygarnąłem jej, co chciałem, ale nie zabiłem. Wyszedłem, zamówiłem taksówkę i kulturalnie wróciłem do domu. Walnąłem parę głębszych. To wszystko. Możecie sobie to sprawdzić. Tak? Niby jak? Może twoja córka, którą lejesz, da ci jakieś dobre alibi? No albo żona, która pewnie też nieźle obrywa. Ha? Skąd mamy wiedzieć, że na kulturalnej rozmowie się skończyło, co? Bo pedałów małym palcem nie dotykam. I tutaj co? Jeszcze miałem Wacka mu obciąć i włożyć mu, kurwa, do ustowy, no. No nie wiem, sąsiadka może rozpuściła taką plotkę, nie? Dobra, zabierz go na dołek. Za co?
co kurwa, no? Na razie za homofobię i ogólne zjebanie. A potem się zobaczy. Przeszukamy twoje mieszkanie i zobaczymy, co nam wyskoczy. A potem jeszcze porozmawiamy sobie z twoją żoną i córeczką. Zobaczymy, co nam powiedzą, jak dowiedzą się, że jedziesz na przymusowe wakacje. Przeszukanie jego mieszkania nic nie dało. Nie znaleźliśmy narzędzia zbrodni ani żadnych śladów krwi na ubraniu, kurtce czy butach, co jeszcze nie wykluczało go z grona podejrzanych. Zrobiłeś tak, jak kazałem? No tak. Wezwałem tego wolnego na rozmowę kwalifikacyjną. Dałem mu kubek z wodą, a później zapakowałem przez chusteczkę do woreczka. Doskonale. Chłopaki zdejmą odciski i wszystko będziemy wiedzieli. Nareszcie jakaś akcja, a nie tylko te krzyżówki i Sławek otwórz kratę. Sławciu, co ty taki uchacha na koniec dnia? Albo złapałem chyba najgłupszego przestępcę na świecie, a przynajmniej na Gorczaku. Jak to? Facet jest poszukiwany, a wysyła CV-ki z fałszywymi danymi, za to ze zdjęciem identycznym, co w liście gończym. No, to gratuluję. Dobra, widziałeś gdzieś Rafała, bo nie odbiera ode mnie w ogóle. A nie wiem, gdzie polazł. Nie wiesz? Dobra, dzwonię do niego jeszcze raz. Rafał był już po służbie, ale zwykle odbierał telefon przez całą dobę. No, albo pisał, żeby dać mu spokój. Ale tym razem była totalna cisza. Trochę za długo. Poprosiłam techników, żeby namierzyli jego telefon. Rafał? Rafał! Rafał? Rafał! Rafał? Rafał! Żyjesz? Hej, 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 halo! Słyszysz mnie? Halo? Słyszysz mnie? Nie, Dobra, dzwonię po karetkę. nie, poczekaj. A! Nikt się nie dzwoni. Nie. Zabierz mnie do domu. Jak do domu? Przecież ty jesteś cały poobijany. Ktoś cię musi zobaczyć. Telefon. Gdzie masz telefon? Mam. Co ci jest? Skąd się w ogóle tutaj wziąłeś, co? No. To w związku z tą moją sprawą. Trochę się przeliczyłem. Jaką sprawą? Tą od stołecznych kryminalnych? Ta.
Jak zawiesiesz mnie na pogotowie, to się zaczną pytania. Weź mnie do domu. Dobra, dawaj łapę. Góra. O Jezu, powoli, powoli. Dobra. Na pewno niczego nie potrzebujesz? Nie, wyliżę się. A potem dopadnę tych chujów, co mi to zrobili. Weź skocz do łazienki po jakieś środki przeciwbólowe. To wy już razem mieszkacie? Jakoś tak wyszło. Weź mi z tym pomóż, co? Czekaj, dobrze, już daj. Dobra, jak będziesz czegoś potrzebował, to po prostu dzwoń, dobra? Jasne. Dzięki. Na razie. Wychodzisz. No i pięknie. Co, kolega nie miał jaj, żeby mi świnie podłożyć? Swoją drogą, chętnie bym uścisnął rękę temu, co tego babochupa zajechał. Że on przy tym jeszcze pawia nie puścił. Jeszcze jedno słowo i zamknę cię z powrotem. Za co? Wolne słowa jest, nie? Jest, ale jest też dużo innych paragrafów, które bym mógł sobie pożonglować. Wszystkie kończą się tak samo. Dobą w naszym wspaniałym policyjnym spa. To co? Masz jeszcze jakieś wolne słowa? Może wnioski jakieś? Tak myślałam. Proszę. Jest już nocą? Nie ma, ale ja muszę ci na razie wystarczyć. Znalazłem w komórce denatki wiadomości, ale nic szczególnego. Dotyczyły przeważnie pracy, ale korzystała z aplikacji randkowej. Z jednym facetem pisała wyjątkowo często. Wiemy, kto to? Profil już usunięty, więc danych nie mamy, ale wygląda na to, że się umawiali. Okej, a administrator aplikacji? Dobra, poproszę kogoś z Wydziału Rafała, żeby od razu wystąpili o dane. To potrwa. Poczekamy. Dobra, dzięki. Jak będziesz miał jeszcze jakieś informacje, to od razu przyjdź z tym do mnie, dobra? Jasne. Dzięki. Słuchajcie, co jest? Co taki wesolutki? A bo właśnie wiozą tu mojego podejrzanego. Sam go namierzyłem, nie ruszając się za biurka. Jak? Może będzie premia. No to gratuluję. A ty co? Wypuściłaś tego Wacława Lubusia i dalej nic nie masz? Mam trop. Ktoś z portalu randkowego, nie wiem, trzeba to sprawdzić. Może nas to gdzieś zaprowadzi. To by wyglądało na zbrodnię na tle seksualnym. Sorry. Proszę. Wolska? A, to pani. Na spokojnie, jeszcze raz. Co się pani przypomniało? Dobrze, zaraz będę, dobrze? Namierzenie IP komputera, z którego logował się ten amant denatki z portalu randkowego, musiało potrwać. Tymczasem sąsiadka jej miała dla mnie jakąś informację. Z tonu głosu wywnioskowałam, że to było coś ważnego. Tylko czemu wcześniej mi o tym nic nie powiedziała? Dzień dobry pani Krystyno. Dzień dobry. A bo widzi pani, ja to wczoraj w takim stresie byłam. Och, cud, że ja w ogóle pamiętam, jak mam na nazwisko. Dobrze, że pani teraz zadzwoniła. No bo ja cały czas mam ją przed oczami. No, nawet jeśli pani Zosia taka nietypowa była, rozumie mnie pani, no to przecież jeszcze nie powód, żeby tak człowieka szlachtować. Ojejku, żeby tylko na pogrzebie nikt jej żadnymi wyzwiskami nie obrzucał. No wie pani, jacy są ludzie. Wiem, ale my będziemy pilnować porządku. A ta ważna informacja? Bo widzi pani, jak kilka dni temu byłam u pani Zosi na herbatce, to na stole miała sprawdziany z matematyki. No, zdziwiło mnie to, no bo przecież ona uczyła polskiego. I co na to odpowiedziała? No, że razem z kolegą, no chyba nauczycielem
Matematyki to całe popołudnie poprawiali sprawdziany. No i tam plotkowali o Radzie Pedagogicznej, a ona z tego wszystkiego przez pomyłkę zabrała jego teczkę z pokoju nauczycielskiego. Ciekawe, czyli nauczyciel matematyki, pani mówi. No chyba matematyki. Dobrze. A ona przecież uczyła polskiego. Tak, tak, dobrze. To ja bardzo dziękuję, pani Krystyno. Bardzo. O! Tego się nie spodziewałeś, co? Taki jesteś mądry, myślałeś, taki sprytny. A tu bach! Padłeś jak śliwka w kompot. Pan to jednak debil jesteś. A sąd oczyścił mnie z zarzutów. Jestem niewinny. Tak? A te listy gończe to co? Dla ozdoby sobie wiszą. A ja to wiem. Se raz przypniecie i potem wam się aktualizować nie chce. Za ten fałszywy list to mnie w tym roku w Warszawie i w Szczecinie złapali. I po jakiego diabła, co? A te fałszywe dane osobowe w CV, to po co? No dobra. Zmieniłem imię i nazwisko. Wkurzyłem się, nie wyszło. Ale gęby se przecież nie zmienię. Matula by się popłakała, bo jestem do niej podobny. No co się tak patrzysz? Rozkuj mnie. Ani się waż. Chcę zadzwonić do swojego adwokata i nagadać na was. Ciągnie się to za mną jak smród po gaciach. Panie, ja tu w bazie mam, żeś pan poszukiwany. Tak? A ja mam w kieszeni taki list oświadczający, że jestem niewinny. I noszę to już ze sobą od Szczecina. Pan wie, ile takich listów gończych musielibyśmy sprawdzać? A nie każdy taki szlachetny i uniewinniony jak pan. Może obejdzie się bez pozwu. Ani mi się śni. O, dobry wieczór, właśnie do pana. Ale ja się spieszę, jadę do szkoły na drugi koniec miasta. No za godzinę mam lekcję. Spokojnie, tylko od pana zależy, jak długo to potrwa. Ale już pani wszystko powiedziałem, no. Nie wiem naprawdę, co mogę jeszcze dodać, no. No może o tych klasówkach na przykład by pan dodał, które razem sprawdzaliście z panią Zofią Czajką przez całe popołudnie. No a jeszcze wczoraj pan twierdził, że w ogóle się nie znacie, że może rozmawialiście raz. Dobrze, spotkałem się z nią kilka razy, ale w szkole zawodowo. Nie mówiłem o tym, bo spanikowałem i myślałem, że będziecie miał coś podejrzewać. Kiedy ostatni raz widział pan panią Zofię Czajkę? 2 dni temu w szkole. Proszę panią, ja po pracy dorabiam, jeżdżę do szkoły, później siedzę do późna w domu, prowadzę zdalne korepetycje, mam wszystko na kamerach, możecie sobie zobaczyć. Naprawdę, ja już wszystko powiedziałem. Nie wiem, co jeszcze naprawdę mogę dodać. No jeśli pani dzielnicowa wybaczy, naprawdę muszę jechać, no. Cześć, słuchaj, załatw mi dane z telefonu komórkowego tego Krzysztofa Wrzoska, matematyka od denatki ze szkoły. I wiesz co, najważniejsze, jeszcze nagrania wideo z jego aplikacji do wideokonferencji. A okej, ja właśnie miałem do ciebie dzwonić. Mamy dane tego faceta od randek. Tak? Kto to? No, zaraz wyślę ci te dane SMS-em. Dobra, to wyślij mi teraz, dobra? Cześć. Nie biegaj po korytarzu. Widzi pani dzielnicowa? To jej ulubiony wiersz był. Lubiła młodą Polskę. Będzie nam jej bardzo brakowało. Bardzo. Czyli jednak państwo się tak dobrze poznali. Aż tak dobrze to nie, po prostu.
Kiedyś mi powiedziała przy jakiejś tam okazji, Wie pan co, chciałabym zadać panu kilka pytań jeszcze, dobrze? ale ja już wczoraj wszystko pani powiedziałem. W żaden sposób nie jestem w stanie pani pomóc. No, a proszę mi wierzyć, chciałbym. Rozumiem, ale zapraszam, musimy pojechać. Pani szanowna, wybaczy. Ja mam zaraz ważne spotkanie w kuratorium. Proszę pana, odwoła pan to spotkanie w drodze na komisariat, dobrze? Co się stało? Zapraszam. Co to ja mam tak iść? Dobra. Byłem w domu. Dochodziłem do zdrowia. Więc lepiej, żeby to było dobre. Ale ja naprawdę nic nie rozumiem. Pani dzielnicowa, co się dzieje? To może ja zapytam od razu. Ma pan coś wspólnego ze śmiercią Zofii Czajki? Co też pani bredzi? Grzeczniej. Lubiłem Zofię. Podobała mi się. Nawet jej przeszłość mi nie przeszkadzała. No wiemy, że ją pan lubił. Wiemy nawet jak bardzo. Co pani insynuuje? Ja się nie dam w nic wrobić. Wiemy o waszych wszystkich kontaktach. Jak to wszystkich? Może podpowiem. Portal randkowy. Boże, no... Jestem po rozwodzie. Byłem samotny. Zofia pojawiła mi się w tej aplikacji. Trochę dla żartu. Polubiłem jej zdjęcie. Myślałem, że się oboje z tego pośmiejemy. Ale do czegoś doszło. Zaczęliśmy pisać do siebie. Spotykać się po pracy. Czasem ją odwoziłem. I co się wydarzyło? Zeszły weekend pojechaliśmy w góry. I? Piliśmy wino. I? I tak się jakoś potoczyło, że... Doszło do czegoś. Tak. To znaczy? Człowieku, ja potrzebuję konkretów, a nie wierszy. Ale mi to nie przejdzie przez gardło. Czyli doszło do stosunku. Rozumiem, że to było dobrowolne. W tamtym momencie to byłem tak pijany, że ledwie kontaktowałem. Czyli twierdzi pan, że do stosunku doszło wbrew pana woli? Nie. Ja się w niej nawet zakochałem. Ale po tym nie mogłem na siebie patrzeć. Czułem do niej obrzydzenie. Czyli to jedna strona była aktywna. Ja nie byłbym w stanie. Błagam! Skończmy to już! Próbowałem się przełamać. Rozmawialiście o tym? Tak. Ale ja czułem odrazę. Do niej, do siebie. Zacząłem brać psychotropy, żeby dojść do siebie. I co było dalej? Tamtej nocy poszedłem na kielicha. Siedziałem w pubie, byłem już po kilku głębszych. Myślałem o tym wszystkim. Nagle jakieś łobuzy zaczęły wyzywać i bić klienta, który jak dla nich miał za wąskie spodnie. Wyzwiska, obelgi, kopniaki. Szlak mnie zaraz trafi, co to ma wspólnego ze sprawą? Nikt nie reagował.
podszedłem i poprosiłem ich, żeby dali biedakowi spokój. Zaczęli wrzeszczeć, a może to ty sam jesteś ciota. Poczułem, jakbym to miał wypisane na czole. To, co stało się z Zośką, uciekłem. I co było później? Poszedłem do niej. Zdziwiła się. Zaprowadziła mnie do kuchni i chciała zrobić herbatę. A ja złapałem za nóż. I tyle. Ciemność. Pamiętam, że stałem tam, a ona już nieruchoma leżała na ziemi. I ta poszerzająca się plama krwi. Nóż rzuciłem do rzeki. Dobra. To ja mam właściwie wszystko. To teraz tak. Ty idziesz do pierdla za zabójstwo, a ja wracam na chatę. Ale ja nie jestem zabójcą. Zrozumcie, ja się pogubiłem. To nie tak miało być. To nie tak miało być. No, nie tak. Miłość tragiczna. Ewidentnie sytuacja go przerosła. Przekonania kłóciły się z uczuciami. No ale żeby od razu zabijać? Co jest, Sławciu? Co? Nie, szkoda gadać. Co się stało? Podjarałem się jak mało lat. A tylko kretyna z siebie zrobiłem i jeszcze ochrzan od szefa zgarnął. Ale ochrzan w sensie nagany? Ale ustnął. Nie do akt. Zlitował się szefunia złociutki. Za co to? Ja, bo złapałem jednego podejrzanego, listy gończe za nim słali. No, no to chyba wspaniale, nie? No właśnie nie wspaniale, bo te listy, jak jogurt, który sobie dzisiaj rano kupiłem. Przeterminowane. A ja nie sprawdziłem ani jednego, ani drugiego. I sraka. Na obu frontach. Sławciu. Myślałem, że docenią, nagrodzą może. A tu jak szczeniaka na dywanik. Dobra, musisz na to spojrzeć pozytywnie. Mogło być gorzej. Potoczny! Ten niewnięty morwa oszalał! Gdzie on jest? Ostatni! Zostaw! Cóż to znaczy ty? Cóż ty Dostawa ma być z Włoch dla hrabiego. Co jest, kurwa? Dziewczyna około 16 lat. Prawdopodobną przyczyną zgonu jest uraz głowy. Skrzypce mu ukradli, kiedy wracał z lekcji. Umawialiśmy się na ładny instrument. Nie widzę. Umawiałem się z kobietą i też jej tutaj nie widzę.